Witam serdecznie. Co najczęściej jecie Państwo na śniadanie? Gotowane jajka? A może jajecznicę? Średnio, według statystyk, 3-osobowa rodzina zużywa do 1000 jaj rocznie. Przyjmując, że waga jednej skorupki wynosi 10 gram, to daje nam 10 kg odpadu, który tak naprawdę jest bardzo cenny. Z kolei według danych GUS produkcja jaj konsumpcyjnych w Polsce rośnie z roku na rok. W ciągu ostatnich 5 lat przeciętny Polak spożył od 139 do 162 sztuk jaj kurzych rocznie. A co się dzieje ze skorupkami? Zwykle lądują w koszu. Bardziej świadomi wrzucają je do odpadów bio. W tym odcinku chciałabym zachęcić wszystkich posiadaczy ogródków do wykorzystywania tego cennego surowca, jakim są skorupki jajek, by polepszyć jakość upraw. Są bardzo przydatne od momentu siewu aż po zbiór warzyw. Zapraszam do wysłuchania. W 90% skorupki jajek zawierają węglan wapnia. Dodatkowo zawierają pierwiastki śladowe takie jak miedź, fluor, siarka, selen, cynk i inne. Różne źródła różnie podają. Jedne mówią o 27 pierwiastkach, inne o 29. Obojętnie 27 czy 29 dla mnie to jest, ta ilość pierwiastków jest imponująca. Węglan wapnia sprawia, że dodanie pokruszonych skorupek jaj do podłoża pod wysiewane rośliny poprawia kiełkowanie. Kiełki pojawiają się szybciej i są mocniejsze. Wapń sprzyja prawidłowemu ukorzenianiu się roślin, dzięki czemu roślina jest w stanie pobierać odpowiednie ilości wody i składników pokarmowych. Wiedząc o tym, wykorzystajmy moc skorupek jajek w czasie przygotowywania rozsad. Ziemię pod wysiewy wymieszajmy z drobno zmielonymi skorupkami jajek. Ta metoda jest stosowana zwłaszcza w uprawie pomidorów, papryki, kapusty, bakłażanów. Dodanie zmielonych skorupek zapobiega wystąpieniu np. zgorzeli siewek. Gdy z kolei siejemy do gruntu, to wykorzystajmy zmielone skorupki pod marchew, buraki, ziemniaki, pietruszkę, rzodkiewkę. Z kolei kiedy przenosimy do gruntu rozsady pomidorów, papryki, bakłażanów, kapustnych, to znowu zasilmy skorupkami jajek. Tym razem nie muszą być zmielone, ale na przykład pokruszone. Dlaczego warto to zrobić? Wapń zapobiega występowaniu chorób takich jak sucha zgnilizna wierzchołkowa pomidora i papryki, brunatnienie brzegów liści warzyw kapustnych i sałaty. W zeszłym roku chyba większość ogrodników zmagała się z suchą zgnilizną wierzchołkową pomidora. Gdy zauważyłam ją na swoich pomidorach, zasiliłam je właśnie proszkiem ze zmielonych skorupek jajek. Obficie podlałam. Na kolejnych owocach już się problem nie pojawił. Dlatego zachęcam do stosowania skorupek jajek. Pod które jeszcze rośliny możemy stosować skorupki jajek? Na przykład możemy zasilić nimi drzewa owocowe, takie jak jabłonie, gruszki, morele, wiśnie, śliwki, brzoskwinie, również krzewy, takie jak maliny, agres, porzeczki, dereń, kalina. A kwiaty? Zasilamy nimi lawendę, piwonie, jeżówki, żurawki, astry, goździki, żagwin, powojniki, liliowce. A czy są rośliny, pod które nie stosujemy nawozu ze skorupek jajek? Tak, są takie rośliny. Nie stosujemy ich pod rośliny kwasolubne, czyli
hortensje, azalie, różaneczniki, wrzosy czy paprocie. Nawozu z jajek nie lubi też fasola, groch, jarmuż, szpinak, truskawki. A jak przygotować nawóz ze skorupek jaj? Zacznijmy od ich wysuszenia. Czy trzeba je umyć przed suszeniem? No to wszystko zależy. Jeśli wiem, że skorupka będzie szybko wysuszona, to ich nie myję. Wkładam na ciepły grzejnik, na taki grzejnik, który stale jest ciepły, albo do rozgrzanego piekarnika. Jeśli ktoś ma piec kaflowy, to też jest świetne miejsce do suszenia. W upalne dni suszę bezpośrednio na powietrzu, na słonecznionym miejscu. Jeśli z kolei wiem, że będę je suszyć przez dłuższy czas, na przykład na parapecie, no to skorupki przepłukuję ciepłą wodą. Robię to, by uniknąć nieprzyjemnego zapachu rozkładających się białek. Skorupki kruszę, przekładam do papierowej torby i trzymam na ciepłym kaloryferze, tak dla pewności, by były dobrze wysuszone. Skorupki można też zmielić w młynku do kawy, w maszynce do mięsa lub moździerzu. Możemy też zawinąć szmatkę, położyć na stole i roznieść wałkiem do ciasta. Uzyskany proszek najlepiej przechowywać w szklanym słoiku. Taka skorupkowa mąka, jak ja to nazywam, jest dobra do zmieszania z ziemią na sadzonki, ale też przydaje się, gdy potrzebujemy szybko dostarczyć wapnia roślinom. Posypujemy wtedy pod roślinę i podlewamy. To jeszcze nie jest efekt mąki. Najlepiej zmielić w młynku do kawy. Wtedy będziemy mieli taką mąkę skorupkową. Większe kawałki możemy wykorzystać do rozluźnienia gleby, zwłaszcza gliniastej. Nie żałujmy, na metr kwadratowy możemy użyć nawet 2 szklanek pokruszonych skorupek. A więc naprawdę tego materiału potrzeba. Skorupki jajek możemy zużyć w jeszcze inny sposób. Jest to dobry materiał do przygotowania płynnego nawozu. W tym celu skorupki, obojętnie w jakiej postaci, czy sproszkowanej, czy w całości, wkładamy do naczynia, zalewamy wodą i odkładamy na tydzień. A zatem skorupki jajek są bezcenne dla ogrodnika. Warto o ich zbieraniu pamiętać już zimą, by przez cały sezon zapewnić sobie wartościowy, darmowy nawóz.